Ponieważ zbliża się intensywny sezon wynajmu mieszkań, bo przecież studenci zaraz zaczną wracać na studia, no to warto powiedzieć o zjawisku, które trochę mnie szczerze mówiąc niepokoi, a jest to handel adresami mieszkań przy okazji najmu okazjonalnego. O jaki handel chodzi? Chodzi o to, że w najmie okazjonalnym, tak w uproszczeniu, najemca musi wskazać mieszkanie, do którego będzie mógł być eksmitowany, jeżeli będzie się w dużym uproszczeniu po prostu źle zachowywał, na przykład nie płacił. No i właśnie dlatego też wynajmujący często chcą mieć takie zabezpieczenie, chcą korzystać z umowy najmu okazjonalnego, uważają ją za bezpieczniejszą dla siebie, no bo właśnie jest to prawo eksmisji, ten najemca nie będzie eksmitowany na bruk. No ale oczywiście potrzeba i takie prawo dosyć luźne rodzi możliwość różnych działań, nazwijmy je biznesowych. I takim działaniem biznesowym jest na przykład sprzedam Ci adres, który będziesz mógł podać w umowie jako miejsce eksmisji. Kup taki adres, zabezpiecz się i trzeba powiedzieć, że te ogłoszenia kierowane są do szerokiego grona najemców, często także tych obcojęzycznych, którzy po prostu polskiego prawa nie znają. Czy są to działania bezprawne? O tym będzie w tej audycji, także o konsekwencjach takich działań. Ale jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to oczywiście subskrybuj nasz kanał. Pisz nam w komentarzach sugestie nowych tematów, swoje opinie o rynku nieruchomości. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, no to zaglądaj na stronę symen24.pl, gdzie są nasze audycje z większą ilością danych, z większą ilością wykresów, no z tym, co nie mieści się w formacie YouTube, a także gdzie znajdziesz kursy o obrocie nieruchomościami, w tym właśnie na przykład o najmie. Tutaj będę omawiał ten problem umowy najmu okazjonalnego w sposób trochę uproszczony, bo nie jest to wykład w ogóle o ochronie praw lokatorów, o umowach najmu, tylko skupienie się na jednym problemie, to znaczy na zjawisku kupowania tych adresów. I o co w tym chodzi? A tutaj, żebyśmy mogli to zrozumieć, to pozwolę sobie zacytować dokładnie, co mówi ustawa. Otóż do umowy najmu okazjonalnego załącza się w szczególności, no po pierwsze, oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym ten najemca poddaje się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu, które mu przesłał ten wynajmujący. I to jest pierwsze. O co w tym chodzi? Co to znaczy poddał się egzekucji? To znaczy, że jeżeli ten wynajmujący stwierdzi, że najemca na przykład mu nie płaci, nie wywiązuje się z umowy najmu, albo po prostu ta umowa została zakończona, a najemca nie opuścił nadal lokalu, no to ten wynajmujący ma możliwość przeprowadzenia eksmisji na podstawie tego dobrowolnego, złożonego przez najemcę oświadczenia przed notariuszem. I to wygląda w ten sposób, że najpierw ten wynajmujący wzywa, tak powiedziałbym grzecznie, tę osobę najemcy do opróżnienia lokalu, a jeżeli to nie nastąpi, no to może złożyć papiery do sądu. Sąd sprawdza to oświadczenie, nadaje mu klauzulę wykonalności i potem następuje dalsza czynność eksmisyjna. To, jak powiedziałem, mówię w uproszczeniu, no bo nie chcę się wydawać w niepotrzebne szczegóły, żeby nie zgubić najważniejszej istoty tego, co chcę powiedzieć. Bo mamy kolejny zapis w ustawie o ochronie praw lokatorów w rozdziale dotyczącym najmu okazjonalnego. Otóż do tej umowy najmu okazjonalnego załącza się wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. I dalej, oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu
o którym mówiliśmy wcześniej, czyli tego lokalu, do którego ten najemca zostanie przekwaterowany, mówiąc tak w uproszczeniu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu, czyli w tym lokalu wynajmowanym. Na żądanie wynajmującego, czyli właściciela lokalu, który będzie przedmiotem umowy najmu okazjonalnego, załącza się to oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym. I teraz zwróćmy w tym zdaniu na takie istotne fragmenty. To ma być oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu. I to już jest pierwszy problem. To nie musi być właściciel. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu to na przykład jest najemca. W ogóle tych tytułów prawnych do lokalu może być więcej, ale zwracam uwagę, że to zdanie, ten fragment zdania oznacza, że tą osobą, która daje takie oświadczenie, że przyjmie do siebie tego najemcę w razie jego eksmisji, nie musi być wcale właścicielem lokalu. Może być także najemcą. Po drugie, tu jest napisane również, że to oświadczenie może, czyli nie musi, być sporządzone w formie, w której ktoś poświadczy notarialnie podpis tej osoby dającej to oświadczenie. To, że ktoś poświadczył podpis tej osoby, to on poświadczył tylko, że na przykład jakiś Jan Kowalski, sprawdzony według dowodu, dokumentów, podpisał się pod tym oświadczeniem. Ten notariusz wcale nie jest zobowiązany do sprawdzenia, czy ten Jan Kowalski jest właścicielem tego lokalu, czy też posiada tytuł prawny, jaki tytuł prawny posiada. Nie, on ma tylko poświadczyć, Jan Kowalski to jest jego własnoręczny podpis. Wobec tego, no, to jest troszeczkę lepsze takie oświadczenie niż zwykły papierek, gdzie się podpisał ktoś Jan Kowalski i nawet nikt nie zweryfikował, bo w ten sposób to ja mogę oświadczyć, czy każdy może oświadczyć, że do dowolnego lokalu on jest właścicielem, czy też posiada tytuł prawny, no i on przyjmie sobie tę osobę do siebie. Dowolna osoba, jakaś zupełnie niemalże fikcyjna, no to przynajmniej mamy identyfikację tej osoby, która się podpisała, ale co to daje? Jaka była w ogóle intencja ustawodawcy, który wprowadził ten przepis? No przypomnijmy sobie, że ustawa o ochronie praw lokatorów była wielokrotnie korygowana, nowelizowana i to między innymi dlatego, że ustawodawca, który wprowadził ustawę, najpierw stworzył takie przepisy, które mocno faworyzowały najemcę, który nie wywiązywał się z obowiązków umowy najmu, utrudniał eksmisję i tak dalej. No i ludzie prywatni, właściciele mieszkań zaczęli się obawiać tego najmu, to dostrzeżono i wprowadzono cały rozdział dotyczący najmu okazjonalnego, właśnie który miał dać taką większą gwarancję temu właścicielowi mieszkania, temu wynajmującemu, że będzie się mógł w miarę łatwo pozbyć, w miarę łatwo, podkreślam, nie łatwo, tylko w miarę łatwo, łatwiej niż w normalnych warunkach, pozbyć lokatora, który z jakiegoś powodu jest złym lokatorem, nie płaci na przykład. Ale wtedy też zakładano, że takie oświadczenie będzie raczej prawdziwe. Zakładano często, że być może to rodzice napiszą, dobrze, to dziecko od nas wyjechało, ale my je przyjmiemy z powrotem do siebie, proszę je do nas skierować. Nie zakładano chyba wtedy, kiedy tworzono ten przepis, że do Polski będzie tak duży napływ ludzi z zagranicy, cudzoziemców, którzy po prostu nawet nie mają żadnych rodzin w Polsce i nie mogą poprosić mamy, taty, babci o to, żeby złożyła takie oświadczenie. Ci ludzie skądś te oświadczenia muszą brać, muszą złożyć. No i teraz, czy to przypadkiem nie powstaje jakaś fikcja? No niestety trzeba powiedzieć, że chyba tak. Ceny tych oświadczeń oferowane na rynku są rzędu kilkuset złotych i to raczej poniżej połowy tysiąca niż powyżej. Możecie sobie pewnie sprawdzić w internecie, ile to kosztuje. Co więcej, te
nazwijmy to, umowy z tymi osobami, które dokonały zakupu tego adresu, są często mocno niejasne. W zasadzie ten, który użyczył tego adresu, w każdej chwili może stwierdzić: dobrze, to ja już więcej nie gwarantuję Ci tego adresu. I teraz w ogóle co się dzieje w takiej sytuacji? Ustawa mówi: w razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, tym, do którego ktoś ma być eksmitowany, najemca zobowiązany jest w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji, obowiązku opróżnienia lokalu oraz przedstawić oświadczenie. To znowu takie samo, jak było wcześniej, czyli oświadczenie tej kolejnej osoby, która by go chciała przyjąć. Ale powiedzcie mi, czy ten najemca musi to powiedzieć właścicielowi? No teoretycznie musi powiedzieć, ale co się stanie, jak nie powie? A w ogóle skąd właściciel mógłby się dowiedzieć realnie, że to prawo do tej egzekucji wygasło? Widziałem też wiele takich porad. Aha, no jeżeli zawierasz tę umowę najmu okazjonalnego, a jesteś właścicielem, to zażądaj telefonu do tej osoby, umożliwienia rozmowy, chociażby rozmowy telefonicznej z tą osobą, która ten lokal ma zamiar udostępnić. No i ten właściciel, nawet jeżeli porozmawia z taką osobą, no to co mu to da? Ile razy on może taką rozmowę prowadzić i jakim sposobem on może weryfikować, że rozmawia z jakimś prawdziwym, na przykład właścicielem danego mieszkania lub osobą posiadającą tytuł prawny, która z dobroci serca udostępni ten lokal do przyjęcia eksmitowanego najemcy. Przecież to się w każdej chwili może zmienić. Oczywiście takie wątpliwości można mieć również, jeżeli ten lokal udostępniają rodzice najemcy. Też im się może zmienić pogląd na życie, ale jeżeli to robi firma, która jakieś adresy sprzedaje, czy też ktoś, kto sprzedaje te adresy na lewo i na prawo, no to możliwości, że to jest fikcja, jest dużo więcej. No, może też się zdarzyć, że ktoś padnie, na przykład jakiś właściciel lokalu nawiąże z kimś umowę najmu i potem na podstawie tej umowy, nawet rozwiązanej, ktoś nieuczciwy będzie twierdził, że ma prawo do lokalu i będzie tam wydawał masowo takie oświadczenia. To jest również możliwe. Dlatego też chcę po prostu zwrócić uwagę na ten istotny proceder. I to musicie pamiętać, że jeżeli wynajmujecie, jesteście wynajmującym to mieszkanie, no to trochę ryzykujecie zawsze, że natkniecie się na coś takiego, na taką sytuację. Jeżeli jesteście najemcą, to ja też widziałem, czy słyszałem takie zapewnienia wręcz od cudzoziemców, którzy wierzyli, że jeżeli taka sytuacja by nastąpiła, że będą eksmitowani, to faktycznie w tym lokalu zostaną przyjęci. Powiem szczerze, w tej ustawie jest napisane no tak dosyć luźno, liczenie na uczciwość ludzką, na to, że to będą faktyczne i prawdziwe oświadczenia, a tymczasem, tak czytając literalnie to prawo, no to oświadczenie może być wydane przez kogokolwiek na lokal znajdujący się gdziekolwiek, bo przecież nawet nie jest napisane, że to musi być w tej samej miejscowości. No i tutaj też chyba powinniście być trochę czujni, bo jeżeli ktoś chce od Was wynająć, ten najemca, mieszkanie w miejscowości X, a przedstawia Wam takie oświadczenie od kogoś z miejscowości Y leżącej 500 km dalej, no to jest pytanie, jaki to ma sens takie oświadczenie? Przecież ten najemca z jakiegoś powodu chce mieszkać w tej miejscowości X, a nie w miejscowości Y. To tak też do zastanowienia dla Was. Co powinno być zrobione w takiej sytuacji? Bo można wyobrazić sobie, że ustawodawca z jakiegoś powodu zaostrzy te przepisy i na przykład spowoduje, że osoba, która by dawała świadomie takie fałszywe
oświadczenie o tym, że kogoś przyjmie, no to taka osoba powinna być może ponosić jakąś odpowiedzialność w razie gdyby doszło do sytuacji, że ma być przeprowadzona eksmisja, a nie można jej przeprowadzić, bo tamten już ktoś nikogo nie przyjmuje, albo po prostu to była jakaś, no nazwijmy to delikatnie mówiąc, lewizna. No przykre to jest, ale trzeba powiedzieć, że po prostu dochodzi do sytuacji, w której prawo stworzone po coś i w miarę tak sposób łatwy i nierestrykcyjny znajduje nagle ludzi, którzy chętnie, nie powiem, że łamią to prawo, bo oni tego prawa nie łamią. Oni po prostu naciągają, wykorzystują troszeczkę w żaden sposób, wydając to oświadczenie, tak naprawdę nie łamią prawa, bo mogą powiedzieć zawsze, ok, w chwili, kiedy dawałem to oświadczenie, to ja miałem jak przyjąć tego człowieka i byłem taki dobry i tutaj nawet 40 takich albo 50 takich umów o użyczenie tego adresu podpisałem, bo jestem dobry i chcę tym ludziom umożliwić korzystanie z najmu, a przecież teraz ci wynajmujący coraz częściej domagają się właśnie zawierania umów najmu w formie najmu okazjonalnego. Tak to wygląda. Oni naprawdę, można powiedzieć, prawdopodobnie prawa nie łamią. Dlaczego mówię prawdopodobnie? Bo no, jeżeli by w ogóle nie mieli żadnego tytułu prawnego do tego lokalu, a składali takie oświadczenia zupełnie fałszywe, no to by to prawo łamali. A tak, no to po prostu działają tak, jak prawo pozwala. No i teraz jest pytanie, co z tym fantem zrobić? I to jest też pytanie o tyle istotne, bo jeżeli ten proceder coraz bardziej by się rozszerzał, no to ta instytucja tego najmu okazjonalnego okazywałaby się być może fikcją. Niedobrze. Rynek najmu musi istnieć. Mieszkania do wynajęcia zawsze są potrzebne na rynku, bo nie każdy zawsze chce kupić mieszkanie albo po prostu chce mieszkać w jakimś miejscu czasowo i nie chce tam kupować mieszkania, bo to jest zbyt droga operacja. Taka sytuacja musi być, ale zaufanie ludzi do tego, że prawo chroni ich interesy, zarówno najemców, jak i wynajmujących, też powinno być szerokie i takiemu zaufaniu, taki handel adresami, no w moim pojęciu to on za bardzo nie sprzyja. Jeżeli w ogóle interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj nasz kanał. Zachęcam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej. Sprawdź sobie na playliście dla wspierających. Przypominam, że na stronie symen24.pl znajdziesz sporo wiedzy o nieruchomościach, w tym też kursy, szkolenia poświęcone m.in. najmowi. Ten program, pamiętaj, nie jest lekcją, jak prowadzić najem, bo to trzeba by tłumaczyć dłużej. Tutaj chciałem tylko zasygnalizować jeden problem. Handel adresami mieszkań, do których można teoretycznie eksmitować najemcę związanego umową najmu okazjonalnego. I słowo teoretycznie i słowo handel adresami mają znaczenie. Cześć, trzymajcie się.